Cześć, w drugim odcinku. Dzisiaj będziemy rozkręcać Simpsona tak, aby dostać się do części i elementów, które najpierw przed zamówieniem musimy sobie sprawdzić, zwymiarować, ponieważ na przykład zawieszenie nie wiem jakiej jest długości, więc wypadałoby je zmierzyć zanim złożymy zamówienie. Rozmiar tylnego amortyzatora to 34 cm od środka śruby do środka śruby. Jeśli chodzi o długość przedniego amortyzatora, to jest 31 cm. Może spojrzeć jeszcze raz na instalację elektryczną, zastanowić się też nad kołami, czy wymieniamy, czy naprawiamy, również nad kondycją układu wydechowego. Więc w międzyczasie będę wszystko opowiadał, co się będzie tutaj działo. Zostaję i podtrzymuję swoją wersję, czyli usprawniamy go na tyle, aby mechanicznie był w dobrym stanie, ale wizualnie, żeby wyglądał tak, jak wygląda. Jeszcze się też zastanawiam na przykład nad śrubami, czy zostawić je takie, które są, czy powymieniać na nowe, czy nowe nie będą za bardzo odstawały, bo to też są gdzieś tutaj pędzlem zamalowane, więc to się zastanawiam. I jak go usprawnimy i okaże się, że się nim fajnie jeździ, to wtedy będziemy mogli się zastanowić nad dalszym etapem, mianowicie silnikiem, ponieważ jest dużo komponentów, które można by w nim wymienić, tak aby go usprawnić i nieco podnieść jego moc, ponieważ on jest strasznie słaby. To jest 50, ale gdyby tam troszeczkę pokombinować, to by mógł być zdecydowanie szybszym sprzętem. Siedzonko bardzo bym chciał, aby zostało oryginalne, ale niestety tu jest pęknięte, widzę, że tu pęka coraz bardziej, więc chyba kupimy jakiś nowy pokrowiec, bo szkoda tej gąbki, która w środku jest, żeby ona się zniszczyła. Odkręćmy, no jak to jest mocowane. Tutaj chyba tylko tą dolną gumkę bym wymienił, resztę raczej sobie zostawimy. Tutaj w sumie wystarczy tylko może przetrzeć benzyną ekstrakcyjną. Tutaj profesjonalna instalacja, o której zapomniałem i nie wypiąłem. Szczęście już wypiąłem, więc możemy podnosić do góry. I teraz mam już goły tył Simpsona. Ubrałem czapkę w międzyczasie, bo jednak jest zima, to jest zimno. No i ta skorupa, nie będziemy z nią nic robić. Stawiamy ją taka, jaka jest. Bardzo dobrze, że są te wszystkie gumy. Tutaj, że jest bagażnik. To jest już wymieniona guma. Fajnie byłoby jakąś dobrą walizkę tu zamontować. Także tu na pewno amory do wymiany. Tutaj wszystko wygląda, że jest spoko. Kwestia tylko umycia. Będę to zaraz czyścił i mył, żeby to lepiej trochę wyglądało.
no to wyprostujemy sobie troszeczkę, umyjemy i wymienię tylko tą gumę, bo ona jest, no myślę, że tą gumę wymienimy, bo tu się trzyma nogi, wygląda średnio, jak będzie nowa, to będzie fajna. Natomiast jest problem z pedałem hamulca, bo tu chyba brakuje jakiejś sprężyny. Tutaj chyba jakaś sprężyna powinna być, żeby on odbijał. Bo on nie odbija, więc tutaj na pewno coś jest nie tak z pedałem hamulca. I tak na bieżąco, co odkręcę, to stare śrubki wkręcam w miejsca, w których były wcześniej, tak jak tutaj, żeby nie pogubić, bo niektóre pewnie wymienię na nowe, niektóre pewnie zostawię. No i każdy element, który demontuję, oczyszczam benzyną ekstrakcyjną, bo tutaj samego takiego brudu, kurzu to jest mało, więcej jest jakichś smarów, różnych takich nieprzyjemnych rzeczy. To jest zielona kontrolka, ale nie ma w środku żarówki, więc też są tutaj jakieś braki raczej. Jest sygnał dźwiękowy też, który nie działał wcześniej. Odkręciliśmy teraz napęd prędkościomierza. Delikatnie nim kręcimy. I wygląda na to, że linka jest dobra, licznik jest dobry, więc problem prawdopodobnie będzie w tym napędzie, który sobie wychodzi z silnika. Żeby się tam dostać, to trzeba będzie i tak cały dekiel ściągnąć. Żeby dostać się teraz do napędu licznika i podjąć i zobaczyć w ogóle jaki jest, żeby zamówić dobry. Mamy zdemontowaną osłonę boczną, w której to osłonie jest napęd prędkościomierza. Napęd prędkościomierza, jak widać, już był kiedyś naprawiany, więc definitywnie trzeba go będzie wymontować. Pokażmy teraz wiązkę elektryczną, która tak oto się prezentuje. Akumulator z mocowaniem. Obowiązkowo drewienko do mocowania akumulatora tutaj. No, jedną ręką to mocowanie akumulatora na drewienko i starą dętkę. Może jak to usprawnimy. Przerywacz kierunkowskazów też w dętce. Tutaj mamy bezprzewodową kontrolkę, licznik, stacyjka oraz cały makaron, który jak widać był na pewno już naprawiany. Świadczą o tym nowe koszulki i chyba jakieś nowe przewody z napisami. A wy napiszcie w komentarzu, czy wymienialibyście całą wiązkę elektryczną, czy raczej robilibyście tak, żeby uratować tą, która jest tutaj. Mamy teraz na widoku też koła, które okazuje się, że wyglądają nieźle, ale wyjdzie to w trakcie. Wymiarujmy jeszcze akumulator. Akumulator ma 10 cm na 5 Pierwsza dnióweczka przy Simpsonie za nami.
częściowo jest to rozebrane. W następnym materiale może już będą częściej lub będę dalej rozkręcał, no bo największą ciekawostką są na chwilę obecną dla mnie koła, bo jeszcze nie wiem, jak przywrócić je do stanu, aby były ładne, bo mi zawsze podoba się, jak cały motocykl jest gruzem, ale jak koła ma naprawdę ładne. To chyba tyle. To nie, Piotrek, było zimno, trzeba iść do domu? No to idziemy do domu.